Z domu wyszliśmy. Na Magórkę i Czupel idziemy. Takie dni robocze w tygodniu są najlepsze, kiedy masz wolne. Mniej ludzi wszędzie. Mniej rowerów, hehe, wszędzie. Znana trasa, znany szlak. Idziemy! No chodź! Czerwone korale. I major czarny, podpalany. Chociaż ja bym bardziej nazwał to podpalane drewno. Mamy brąz i czerń. Rejon chatki pod rogaczem. Major zna te szlaki. No i już zdążyliśmy zobaczyć ładną młodą łanię i zająca. Ciekawe, zając czekał do ostatniej chwili, aż major się do niego zbliżył i uciekł. Pewnie myślał, że jest dobrze schowany. Nie przed nosem majora! Pora na mały przewodnik turystyczny w Beskidach. Rejon śląski. Gdyby ktoś szukał łatwego wyzwania, łatwej przygody, no to właśnie tu Beskid Mały. Żadne szczyty nie przekracza 1000 metrów nad poziomem morza. Większość szlaków jest łagodna. Jest parę bardziej stromych, ale są krótkie i mało wymagające. Coś dla bardziej zaawansowanych. Beskid Śląski cały jak leci. Coś już tak naprawdę wymagającego. Beskid Żywiecki. O tak. Beskid Żywiecki z Babią Górą, Pilskiem i innymi szlakami. Nie wszystkie są wymagające, ale tam potrzeba chyba najwięcej takiego przygotowania, kondycji. Ścieżki są długie. Kończymy ten lokalny przewodnik. I to mówię z doświadczenia, bo nie byłem może wszędzie, ale wystarczająco, żeby
stwierdzić gdzie i jak. Major to w ogóle. Dla niego chyba nie ma zbyt trudnego szczytu. Przynajmniej w Beskidach. Chodź. Świetny dzień na chodzenie po górach. Nawet jeśli to tylko taki niedzielny spacer w Beskidzie Małym. Ale żeby nie było tak idealnie, to zdążyliśmy już spotkać 2 psy luzem. Major bardzo szybko pokazał tym 2 psom, które postanowiły trochę za blisko i zbyt odważnie podejść do niego, udając odważnych. Bardzo szybko im pokazał, że nie bez powodu nazywa się Major. Przypominam, w Polsce jest obowiązek prowadzenia psa na smyczy w miejscach publicznych. Może nie ma obowiązku kagańca, ale smycz już tak. I to najlepiej dobra smycz, żeby się pies nie urwał. Ale tylko nie bądź tak szybki w odpalaniu trybu owczarka. Kozy. Widzę jedną krowę. Więcej krów. Major nic nie musiał mówić. W zeszłym roku ich tu nie widziałem. Jak wszyscy patrzą tam. Psa, jak wszyscy patrzą. Oj, jest. Owczarek i zwierzęta hodowlane. Ta reakcja może być tylko jedna. Oj, mleka nabrała. Owczarek, to nie jest twoje stado. Schronisko na Magórce. Trochę się to zmieniło przez ostatni rok, łącznie z tym minizo. Chodźmy jeszcze na Czupel. No, jaki widok. Kamera tego nie odda. Tam już widzę Tatry słowackie. Jest na tyle wysoko, żeby widzieć ich piękne szczyty. Tam bardziej w lewo Tatry polskie je prawie nie widać, bo chmury trochę i mgła zasłania. Ale bym pojechał w Tatry.
Niestety obecnie nawet ze słowackiej strony nie można wchodzić po Tatrach z psem. Ale Dolina Chochołowska, jeszcze jedno miejsce od strony polskiej, jak na razie daje możliwość wejścia z psem. Chodź. No, w Tatrach dawno nie byłem. A tam te skaliste szczyty. Pojechamy tam dużo chętniej niż nad morze. Szybki wypad na szczyt, potem z Majorem do doliny i na ten drugi szlak, gdzie można chodzić z psami. Ewentualnie spacer po wzgórzach w okolicach Tatr. Aha, no i Skrzyczne oczywiście. Klimczok i Szyndzielnia już zasłonięte. Ładny widok nawet jak na tak niską wysokość. Okej, tą piękną panoramą z Czupla kończymy dzisiejszy górski spacerek. Powiedz Majorowi, że wracamy. On od razu wie, o co chodzi. Wrócimy nieco innym szlakiem. Zejdziemy do Wilkowic, ale bliżej Wilczyska. Chodź, mój ty węszycielu. Tak jest, zaznaczyć teren. Idziemy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym górskim razem. Może nawet w Tatrach. Na razie.